Dzień dobry, witajcie podróży. Jak widzicie, my jesteśmy nad morzem i dzisiaj spędzicie trochę czasu z nami. Dzisiaj śpimy pod chmurką, więc też Wam pokażemy, jaki mamy zestaw do takiego podróżowania, a przy okazji coś ugotujemy i odpowiemy też na Wasze pytania, które zadaliście w karcie społeczności. Emelcia, chodź Ci coś pokażę. Popatrz. Tutaj, czekaj, obrócę Wam. Nie wiem, czy będzie widać. Muszę sobie obrócić. Generalnie na kamieniach tutaj jest bardzo dużo. Czekaj, żebym sobie trafił. Tutaj, nie? Tu jest taki pyciokrabik, taki, kurczę, raczek. Raczek, krabik. No wyłaź, smoku. Schowałeś się? O, nie? O, tu jest. O, tu. Udziabił mnie? Nie. To jest taki centymetrowy, o tutaj, o. Nie będziemy mu przeszkadzać, nie? Ale spójrzcie na przykład, o. Tutaj jest ślimaczek. To jest ślimaczek morski. Zobaczcie. Delikatnie go podniesiemy. Widzicie? Ślimaczek morski żyje sobie. Fajnie. Pierwsza... Tak? Co tam? Bardzo dużo algi, wodorostów. Odpływ jest generalnie, więc fajnie. Uważaj, nie przewróć się, bo ta idzie z góry. Pałacia Majda i się przewróci zaraz. Ostrożnie po tych kamyczkach, dobra? No. Popatrzcie, tutaj na przykład też znalazłem takiego troszeczkę innego ślimaczka, ale nie chcę go dotykać, bo nie wiem, czy kurczę nie zostanę poparzony czy coś. Nie znam się, ale powiem Wam, że tych ślimaczków tutaj i takich małż przyklejonych do skał jest dużo. A jakbyście byli w takim bardziej portowym miejscu, gdzie na przykład drewno wystaje z wody, no to bardzo często idzie spotkać mule, które się tam gromadzą. A mule są jadalne. I można kupić w restauracji za tam 10 do 15 euro za porcję. Tak, to są takie ślimaki, które pewnie będzie można zjeść. No. Będą dobre jak poparzone. Dobre i poparzone. W piekarniczku upieczone. No, lepiej. No. Albo ugotowane. No, No, lepiej ugotowane. tak. Na plaży posiedzieli. Jakieś tam frytki z budki wciągnięte. Będziemy teraz poszukać jakiegoś magnesika, żeby mieć do kolekcji. A ja chcę kotek. Czytam. Taki kotek chcę. Dwa jakieś ładne. To nie jest fajnie. Tata, To nie jest fajnie. tata jest taki kotek. Tam jest na dole z kotkami? Jest taki kotek. To go weź. Weź. No tutaj mamy budynek Straży Pożarnej w Iport. Bardzo fajne. Ale raczej chyba nie potrzebujemy jakichś dużych samochodów, tylko takie mniejsze. No wiem, że zarośnięty jestem, pasowałoby iść do fryzjera. A może jak tutaj gdzieś będziemy, no może będzie jakiś czynny, to się wstąpi. A raczej dzisiaj, bo jutro to raczej nie, bo będzie zamknięte w niedzielę, raczej fryzjerzy mają nieczynne. Nie wiem, czy flaga Polski tutaj jest zawieszona, także już plusik. Kto idzie na cele? Julecka. Julecka idzie na cele. Fajne jest to, że powiedzmy mamy końcówkę czerwca, a tu jeszcze nie ma ludzi, więc to jest taki dobry dla Was, dobra taka dla Was informacja, że przynajmniej jak przyjedziecie mniej więcej o tym okresie czasowym, no to nie będzie tych tłumów takich tutaj. Zaparkować jest dość łatwo. Idziemy sobie jeszcze zobaczyć ten kościółek, może akurat uda się wejść do środka, zobaczymy. No i co? My sobie zwiedzamy, a Wy oglądacie. Wejście do tego kościółka macie tutaj obok. A więc zapraszam do środka.
Podam też Wam taką małą ciekawostkę. We francuskich kościołach bardzo rzadko się spotyka, żeby były konfesjonały. Owszem, są, ale jakby Wam to powiedzieć, mają troszeczkę inne zastosowanie. I poniekąd one służą między innymi jako taki grajdołek na takie różne rzeczy, miotły, mopy i takie tym podobne. Czasami mam wrażenie, jakby Francuzi w ogóle nie chodzili do spowiedzi, więc to jest chyba tym spowodowane. Oni mają może troszeczkę to inaczej zrobione, mimo że jest to ta sama wiara, ale wydaje mi się, że jakby u nich tradycje są zupełnie inne i to z tego się to wszystko wywodzi. Oczywiście, jeżeli ktoś ma większe pojęcie na ten temat i chciałby mi to wytłumaczyć, zapraszam do mnie na Facebooka. Chętnie wysłucham Waszej opinii na ten temat. Według mnie jest to właśnie w taki sposób. Nawet do tego kościoła, do którego ja chodzę, gdyby nie to, że jest polska msza, no to praktycznie nie używają tych konfesjonałów w ogóle. Także no niestety tak to wygląda tutaj. Kościółek w środku naprawdę bardzo ładny, lecz ewidentnie taki portowy. Idę jeszcze dookoła kościoła zobaczyć, czy gdzieś tutaj na zewnątrz jest kamień węgielny. Zazwyczaj jest na zewnątrz. Zobaczymy, z którego roku jest ten kościół, ponieważ gdy klikam sobie na niego, jakby tutaj w miejscowości, nie pokazuje mi żadnej informacji. Chociaż przypuszczam, że jakby się bardziej zagłębił w temat tego kościoła, wygooglowałby sobie go na internecie, to raczej by znalazł taką informację, więc... Ale wolę sobie znaleźć kamień węgielny. Zawsze to troszeczkę inaczej. Chyba nie do końca znajdę. Chociaż... No bo to już jest takie pole jakby. Takie pole. Bo to już jest część taka... plebańska, że tak powiem. Tam już nie wejdę, bo jest ogrodzone, ale też się nie chcę komuś pchać tak prywatnie, bezpośrednio. Z tego co widziałem na biuletynie informacyjnym, to msze się tutaj odbywają. Jest jedna msza w sobotę, kilka mszy w niedzielę, także musi tutaj sporo ludzi chodzić do kościoła mimo wszystko. No nic, kamienia węgielnego chyba raczej nie znajdę, chociaż najczęściej znajduje się on na tych kościołach francuskich w okolicach drzwi wejściowych do prezbiterii. No ale nie będę wchodził tam na to prywatne, na tą plebanię, że tak powiem, bo nie chciałbym być pogoniony, że tak to nazwę. Lecimy jeszcze do apteki, bo Natalia tam chciała coś jeszcze kupić, póki mamy możliwość, a ostatnio nas dość dawno nie było, więc trzeba coś kupić, na przykład jakiś lek przeciwbólowy. A później pojedziemy pewnie na kemping. Musimy się rozłożyć i spędzimy sobie tutaj noc pod chmurką, a zapowiada się, że bardzo prawdopodobnie, że będzie padać, więc ciekawie to będzie. No my już się meldujemy na naszym kempingu. Fajnie jest. Tam mamy morze. Możemy sobie bezpośrednio zejść z kempingu na plażę. A tak prezentuje się nasza dzisiejsza posiadłość. Mały, skromny namiocik. Serduszko. Skromny namiocik córy. Jedna tam jest karmiona w środku, tam nie otwieramy. Nie chcemy pokazywać. Słuchajcie, może nie luksusy, ale praktyczne. Można spać. Masz dach nad głową. Nikt nie mówił, że to jest Wersal. No a poza tym, my właśnie w taki sposób lubimy spędzać czas. I nasze weekendy. A takich razy będzie więcej, bo zaczyna się robić ciepło. Dobra, ja sobie zaraz otworzę piwko, bo już jest chillaucik. No i później zrobimy jakąś zupkę na gorąco. Ojejku. Zaczęliśmy sobie już trochę gotować. Jajeczka już na kuchence takiej z Alpencampa sobie robimy. Ona jest fajna. Nie wiem, czy ojejku, żeby się nie poparzył. Na takie kartridże. Tutaj się wkłada, jest blokadka, odpalana jest
takie jakby pseudoelektrycznie, jest na takie krzesiwo jakby, ale kurczę, zarąbiście to działa. 100 za taką kuchenkę i wam powiem, że zarąbista sprawa, bardzo szybko gotuje wodę generalnie, nie? Najpierw sobie ugotujemy jajka, a później zrobimy zacier i robimy żurek. W karcie społeczności można było zadać nam pytanie. Większość osób nie skorzystało z okazji, chociaż można było wiele rzeczy się dowiedzieć na nasz temat, ale jedna osoba zadała kilka tych pytań. A więc Fajterciak, bo tak się goś nazywa. Jaki masz zawód? Z zawodu jestem mechanikiem samochodowym, a pracę jaką wykonuję jest to kierowca. Robię transport po prostu materiałów na budowy, które robimy. Tak, pracuję na wykończeniówkach. Drugie pytanie to, co zamierzasz osiągnąć na YouTubie? W sumie to nic. I w sumie następne pytanie jest odpowiedzią na to samo pytanie. Czy będzie więcej filmów z rodzinką? Może jakiś stały content? Z rodzinką oczywiście będzie bardzo dużo filmów, a czy content będzie stały? Aktualnie nie mamy zamiaru zmieniać jakby naszego typu filmowania. Jest to, co lubimy i to chcemy wam pokazywać. Czy zamierzasz nagrywać vlogi podróżnicze z ciekawych miejsc na dłuższą metę? Oczywiście, bo to jest właśnie to, co chcielibyśmy wam przedstawić. Już na wielu filmach mówiłem o tym, że kanał powstał po to, by była to nasza pamiątka rodzinna. Jakby bardzo nam nie zależy na tym, jakiej to będzie jakości, bardzo nam zależy na tym, żeby nasze dzieci, kiedy dorosną, pamiętały o tym, gdzie były, gdzie my byliśmy wszyscy, co robiliśmy, jakie miejsca zwiedzaliśmy i przede wszystkim, żeby jakaś cząstka tego pozostała, żeby one mogły to kiedykolwiek zobaczyć. Kiedyś myśleliśmy o tym, żeby urozmaicić troszeczkę content na naszym kanale YouTube. Pomyśleliśmy o tym, że może skoro ja robię zdjęcia, to moglibyśmy wprowadzić może jakieś poradniki fotograficzne. Zacząłem nawet coś takiego robić. Dzisiaj doszedłem do wniosku, że nie ma to kompletnie sensu. Raz, że za dużo by mi to pochłaniało czasu. Drugie, że po prostu jest dużo bardziej profesjonalnych osób, które mają większe pojęcie ode mnie. Ja nie zajmuję się tym stricte profesjonalnie, więc moja wiedza też jest ograniczona. Nie chciałbym też wam wprowadzać jakichś nieprawdziwych informacji, mimo wszystko, że jakąś tam wiedzę posiadam. Owszem, podstawy mogę bardzo chętnie komuś przedstawić na dzień dzisiejszy. Mogę ewentualnie, jeżeli ktoś by chciał, podać bardzo fajny kanał fotograficzny, który stricte zajmuje się edycją, obróbką, o tym jak robić zdjęcia, o sprzęcie i o większości innych właśnie ciekawych rzeczach związanych z fotografią. Dzisiaj właśnie tak w taki sposób wolimy tak spędzać czas, bawić się, zwiedzać, opowiadać o tych wszystkich miejscach. Mimo że to nie są jakieś idealne filmy, nie są to może bardzo profesjonalne, ale przynajmniej nas to zadowala i nam się one podobają. Dlatego kochani, jeżeli zostaniecie z nami na kanale, pamiętajcie o tym, że dzięki nam lub nawet z nami, bo bardzo staramy się robić to w taki sposób, żeby pokazywać to ogólnie dla wszystkich. Ja wiem o tym, że czasami robimy to troszeczkę nie w taki sposób jak powinniśmy, ale to jest nasz taki luźny styl, każdy ma prawo wyrażać się w taki sposób jak chce i robić to wszystko na swój sposób. Jeżeli ktoś chciałby, żebyśmy robili ten kanał inaczej, no to polecam, żeby sam założył swój kanał i niech robi go po swojemu, bo uważam, że to właśnie my powinniśmy decydować o tym, co chcemy wam pokazywać. A co chcemy wam pokazywać? A no właśnie, ciekawe miejsca, które odwiedziliśmy, muzea, które naprawdę warte są uwagi, ale też czasami niekoniecznie, bo zdarzało nam się, że weszliśmy do pewnego muzeum, które w ogóle kompletnie nas nie zainteresowało, czy na przykład to było muzeum, w które widzieliśmy
wielokrotnie bardzo podobne wystawy i nie zrobiły na nas jakiegoś tam dużego wrażenia. Poza tym takie właśnie jak ostatnio widzieliśmy formacje skalne lub nasze ogólne podróże. Wyjeżdżamy w wiele miejsc, czasami pod namiot, czasami bierzemy booking, różnie to bywa. Jeżeli jest cieplej, staramy się spędzać czas pod namiotem. Dzisiejszy kemping zapłaciliśmy sobie za jedną noc 31 euro, co ja uważam, że nie jest bardzo dużą kwotą. A można bardzo fajnie i na świeżym powietrzu spędzić weekend. Tak, weekend, bo wybraliśmy się znowu tylko na jedną noc. Mamy 200 km tutaj i to nie jest nie wiadomo jak daleko. 2,5 godzinki jazdy i możecie korzystać z plaży, korzystać z udogodnień, tak jak ja teraz jestem z dzieciaczkami, dzieciaki się bawią. No niestety Natalia nie chce się jakby bardzo pokazywać na kanale, chociaż ona mówi, że musi przełamać takie pierwsze lody. Pomalutku, nikt nie musi też naciskać, ja też nie naciskam na nią. Jeżeli będzie chciała, to się wdroży, jeżeli nie będzie chciała, no to gdzieś tam będzie w przebitkach ogólnowidoczna. Także nie miejcie mi też za złe tego, że Natalia się też nie wypowiada, chociaż to jest nasz wspólny kanał i był stworzony głównie po to, żebyśmy oboje nagrywali. Dlatego Fajterczak, mam nadzieję, że odpowiedziałem na Twoje pytania tak jak chciałeś i odpowiedziałem w taki sposób jak ja chciałem, żeby Ci o tym wszystkim opowiedzieć. Nie jest to... Pewnie, że tak. Nie jest to żadna tajemnica. Robimy to, co lubimy. Chcieliśmy to od zawsze. Mamy wspólne zainteresowania. Poczekajcie, bo muszę córkę wrzucić na górę. Pamiętać trzeba o tym, że ja i Natalia bardzo się dopasowaliśmy i powiem Wam szczerze, że jestem z tego powodu szczęśliwy, bo mamy wspólną zajawkę, którą jest właśnie podróżowanie i cieszenie się właśnie z takich rzeczy, bo to jest właśnie ciekawe, nie? Że wsiadamy, w 10 minut jesteśmy spakowani i jedziemy, nieważne gdzie. 15 minut temu wymyślone miejsce, kurczę, znaleziona pineska na Google Maps i po prostu jedziemy. I to jest fajne, spontaniczne, szybkie wyjazdy, czasami krótkie, czasami dłuższe, bo na przykład na Węgrzech zeszłego roku spędziliśmy 2 tygodnie na jednym kempingu. Tak jak teraz na przykład jesteśmy tutaj sami, jestem sam zresztą tutaj jakby z 2 córami. Natalia została w namiocie z najmłodszą, bo po prostu jest zmęczona i chce troszkę odpocząć, a ja muszę jakoś czas urozmaicić tym moim małym skrzatom, która i jedna drugą nazywa Baba Jagą. Która jest Baba Jaga? Amelia jest Baba Jaga. No, tak to już jest. Teraz będzie wielka gonitwa. No. Niewielki... Jeszcze raz też na zjeżdżalnię? No to dawaj na zjeżdżalnię. Idziemy. Trzeba ją wrzucić, bo tu jeszcze sobie nie radzi po takich schodach. O kurczę, ej dawaj! Ale! Dziubasy. O. Powiem Wam, że uwielbiam takie wypady. Szczególnie, że te miejsca tutaj właśnie w Normandii, gdzie mamy te wszystkie klify, takie jak tamte tutaj z tyłu, świetne miejsca. Niezależnie od tego, w którą miejscowość pojedziecie, możecie bardzo fajne miejsca zobaczyć i bardzo ciekawe fotki sobie nawet porobić. A zobaczycie właśnie kilka na moim Facebooku. Weźcie, powiedzcie, czy tu nie jest ładnie. No kurczę. Pięknie tu jest. Zachodzące słońce. Coś, na co w sumie nie mogliśmy sobie nawet w etrecie pozwolić. Bo trzeba było szybko do domu jechać. Bo na drugi dzień do pracy. A tutaj mamy jeszcze jutro. Wyobraźcie to sobie, że jutro też sobie pojedziemy gdzieś tutaj miejscowość obok. I w sumie wrócimy jutro po południu, żeby coś jeszcze pozwiedzać, a nie tylko jednego dnia. A w sumie to jeżeli wrócimy jeszcze do tych naszych pielgrzymek, to jak dobrze pójdzie, to jeszcze w tym roku wylądujemy w Lourdes. A może w przyszłym do Medjugorje pojedziemy.
Bardzo byśmy chcieli, w sumie od lat już mamy takie marzenie, żeby wybrać się z te Pireneje do tego Lourdes. Nie tylko jakby bezpośrednio do Lourdes, ale też w okolice, bo jest tam dużo bardzo fajnych miejscowości i to jest właśnie ból, bo fajnie by tam było, wiecie, pojechać na tydzień, na półtorej, spędzić tam trochę więcej czasu niż tylko jedną noc, tak jak to zazwyczaj u nas bywa. No ale niestety mamy bardzo ruchomy tryb życia i bardzo często lubimy tak, że zazwyczaj jest to szybko i na spontanie. A tam raczej jak pojedziemy, to skorzystamy chyba z możliwości tego domu polskiego, który tam jest i sobie tam u nich zabukujemy hotel. I teraz mamy dwie dyspozycje. Albo to zrobimy teraz, kiedy będziemy wyjeżdżać do Polski, jak się dobrze uda, przed wakacjami, albo w trakcie, bo chcemy się przejechać jakby dołem w ogóle przez Szwajcarię, Austrię, przejechać jeszcze raz Alpy, porobić tam trochę też zdjęć, bo nam się strasznie spodobało. Albo jest druga opcja, bo niestety w tym roku chyba nie będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby na święta, na Wigilię pojechać do Polski, bo już o tym wiemy, że będzie to ciężko do zrobienia. No i chyba po prostu pojedziemy wtedy. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Nawet ostatnio właśnie głównym powodem tego, że na przykład zmieniliśmy kompletnie plany wakacyjne, bo mieliśmy jechać na północ, ale niestety nas zjadło kosztowo. No trudno, czasem tak bywa, ale zmieniliśmy troszeczkę wyjazd, żeby też może od nas bardziej odciążyć z kosztów. I po prostu pojedziemy dołem do Polski, właśnie przez Alpy, żeby właśnie pozwiedzać troszkę góry i kempingi, zobaczyć jak tam jest, jak to wszystko z tamtej strony wygląda. Nigdy nie byliśmy, a bardzo o tym marzyliśmy, żeby właśnie wybrać się w wysokie góry, a w Europie możemy właśnie skorzystać z tego, że mamy Alpy. Mieliśmy nawet chęć i bardzo niewiele brakło do tego, żeby pojechać właśnie do Chamonix. Ostatnio byli nasi znajomi i super zdjęcia nam przywieźli i kurczę, no zrobiła się taka cieknąca ślinka na tą miejscowość, ale powiem wam szczerze, że po tym naszym ostatnim wyjeździe do La Salette ja się troszeczkę przestraszyłem, bo nie ukrywam, bardzo źle się czułem, o czym wiecie. A tam można wyjechać na 3800 kolejką za 70 tam chyba 5 euro. Trochę drogo, ale kto bogatemu zabroni? No kto? Po to się pracuje, żeby wydać te pieniądze. No właśnie, a ostatnio mamy problemy z samochodem. Z tym właśnie, co tam u góry stoi pod kempingiem. Już tłumaczę dlaczego. Ostatnio właśnie jak wracaliśmy z La Salette, okolice Lyonu, padła mi turbina. No i niestety jest to dość drogie w tym aucie. No i tak się złożyło, że właśnie dzisiaj rano, w sobotę, byliśmy u takiego szpeca, który nam to zrobił czasowo, że tak powiem, żeby dało się jakkolwiek jeździć. No troszkę słabszy, ale przynajmniej wiecie, tam odciął mi ją elektronicznie, niby tam nic się silnikiem nie dzieje. Nie da się wyprzedzać, bo jest taki mułowaty, ale ciul, zaryzykowaliśmy, pojechaliśmy, że tak powiem, na ten nasz teraz wyjazd. Serwis mamy na początku sierpnia, więc mamy nadzieję, że jak nam rozkręci wtedy to auto, to po prostu ruszymy do Polski, bo 5 mam przegląd i chciałem go zrobić w Polsce, a nie... Czekaj. Mogę coś powiedzieć? Możesz coś powiedzieć. Byliśmy na plaży, zrobiliśmy takiego dom i mama jest w domu, W namiocie. w namiocie, Budowaliśmy namiot. bo zrobiliśmy namiot wielkim. No, podoba ci się? No, I dzisiaj deszcz padał i nam bardzo zmoczyło namiot. no. I mam nadzieję, że... Tu jest woda. I tu jest woda. I tam są kółka, żeby uważać. No, a my byśmy bardzo chcieli, żeby nam troszeczkę mniej takiego syfu żółtego leciało na namiot, bo naprawdę w czasie tego deszczu nam spadło kawał takiego dziadostwa, że tak powiem.
A, no i co? No i mamy umówiony serwis gdzieś tam na początku sierpnia. No i znowu nam trochę urwie kasy z tego, co mieliśmy wydać na wakacje. Będziemy musieli zrezygnować z czegoś po prostu. No takie jest życie. Samochód też potrzebuje finansowania. Prawie 100 000 nim zrobiliśmy bezszwankowo. To jest pierwsza usterka, która wyszła, powiedzmy, nam w trasie jakakolwiek. Nigdy nie było nic się z nim nie działo, kurczę, aż jesteśmy też zszokowani. No i co? Zrobimy? Wydamy z 1000-2, nie wiem. Ostatnio oglądałem na kanale Słowik Inspiruje, a w ogóle to bardzo fajny fotograf, który bardzo dobrze opisuje właśnie technikę fotografii, o tym jak fotografować, jak robi niektóre zdjęcia. Na jednej z plaż właśnie francuskich chrupał sobie takie algi. Ja wiem, że normalnie niektóre są jadalne, ale ja bym nie chrupnął, Słowik. Chyba bym się bał, żeby mnie brzuch bolał. Nie wiem jak ty po tym miałeś, ale no ja bym tego nie zrobił. No także tutaj masz szacunek ode mnie. W ogóle żurek zrobiliśmy. Zjedliśmy. Zapomniałem wam nagrać tego całego naszego żuru. A szkoda, bo dobry był, dobry. Amelia, ale z takiego dużego kamienia to ty kaczki nie puścisz. Musisz brać takie cienkie, płaskie. No i wtedy robisz tak pod kątem, tak. I się puszcza kaczuszki. To z takich dużych to nie puścisz, Oliwia, kaczuchy. Takie może być? Będzie to chyba niedługo sport narodowy. Rzucanie kamieni do kanału La Manche. Kto wie? Dobra, zostało mi w kamerze 18%. No to cykniemy tu jeszcze parę fotek i wracamy do namiotu, zrobić sobie na kolację jakieś hot dogi, bo mamy paróweczki, mamy bułeczki. Jak podładuję baterię, Zabawy. jak podładujemy baterię w kamerze, to jeszcze może coś wam nagramy, a jeśli nie, no to w tym momencie dziękuję za to, że byliście, wytrwaliście do końca tego odcinka. Naprawdę nam na tym bardzo zależy, żebyście oglądali te nasze filmy. Dlatego my za każde wasze wyświetlenie, nie uwierzycie, ale naprawdę się cieszymy i się bardzo ekscytujemy, że są wyświetlenia, bo jakby ich nie było, to jaki to sens robić? No pewnie, że nie dla was, a dla nas i dla was też, żartowałem. Do zobaczenia jutro. Hej! Ja sobie kupiłem kraftowe piwko. Oczywiście drugie dla przyjaciela spod Paryża. Zdążysz wypić, zanim obejrzysz odcinek, nie bój się. No to co? Za pogody na naszych wyjazdach i za was, bo bardzo wam dziękujemy za to, że nas oglądacie. Dziwnie smakuje. Niby kraftowe z osiołkiem. Ciekawy ma smak. Inny. Ale dobry.